Witam serdecznie na kolejnym spacerze po Warszawie. Zabierzemy dziś Państwa do ogrodów Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Mauzoleum Potockich. Barokowa rezydencja powstawała etapami. Początkowo Jan III zbudował tu dość skromny dwór, bardziej przypominający ziemiańską niż monarszą siedzibę. Zasadnicza rozbudowa miała miejsce dopiero po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem w 1683 roku, gdy Sobieski jako naczelny dowódca sił chrześcijańskich pokonał potężną armię turecką. To zwycięstwo zainspirowało artystów tworzących dzieła sztuki, portrety, medale, ryciny i utwory sławiące polskiego króla. Fasada pałacu od strony dziedzińca, ta częściej oglądana, ma charakter oficjalny, uroczysty, właściwie świątynny, a jej program ikonograficzny jest triumfalny, nakierowany na przedstawienie cnót pary królewskiej, ich zasług i powinności. Fasada od strony ogrodu, dostępna mniej licznemu gronu odbiorców, zawiera bardziej wysublimowane i wymykające się jednoznacznej interpretacji treści. To w niej możemy odczytać proroctwo chwały Rzeczpospolitej pod rządami rodu Sobieskich. Ogród Różany powstał w miejscu ogrodów frutyfikujących z czasów króla Jana III. Obecna forma założenia nawiązuje do pierwotnego projektu Bolesława Podczaszyńskiego z połowy XIX wieku. Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie króla Jana III, uformowany w latach 1677-1694 według francuskiego typu założenia rezydencjonalnego Entre-Cour et Jardin, charakteryzuje się dwudzielnym dziedzińcem od frontu pałacu i rozplanowanym na wspólnej z nim osi kompozycyjnej osobnym ogrodem za tymże pałacem. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie opiekuje się świadectwami pamięci o królu Janie III i istniejącym od 1805 roku Muzeum Stanisława Kostki Potockiego. Udostępniając je publiczności, nowocześnie edukuje o czasach obu patronów i kultywuje wartości tradycji staropolskiej. Kształtuje postawy obywatelskiej i patriotycznej odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe, kulturowe i przyrodnicze. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia muzeum. Będą Państwo zachwyceni. Niestety w filmie nie mogliśmy udostępnić wnętrz, gdyż w pałacu znajduje się wiele zabytków, tzw. depozytów, które nie są własnością muzeum. Najstarsza część, założenia w stylu barokowym, podzielona jest na dwie części: taras górny i dolny, których kompozycja podporządkowana jest głównej osi biegnącej w kierunku wschodnim do Jeziora Wilanowskiego.
inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego rozwinięto zasięg wilanowskiego założenia parkowego w kierunku północnym, łącząc go z przekształconym laskiem na Kępie, zwanym od tamtego czasu jako Morysin. W ten sposób powstał rozległy wodny park krajobrazowy wokół jeziora Wilanowskiego, inspirowany podobnymi założeniami z Anglii. Park Północny wyróżnia urozmaicone ukształtowanie terenu, bogaty układ wodny oraz duża różnorodność szaty roślinnej. Swobodnie prowadzone ścieżki i powiązania widokowe łączą harmonijnie wkomponowane w zieleń budowle ogrodowe, nadając całości romantycznej aury. Altana chińska w północnym krajobrazowym parku przy Pałacu Wilanowskim to jedna z nielicznych oryginalnych budowli tego typu w Polsce. Przylegający bezpośrednio do oranżerii ogród jest najmłodszą częścią wilanowskiego założenia. W czasach króla Jana III znajdował się tu drewniany kościół parafialny oraz cmentarz. Dziś, po licznych zmianach, przybrał postać wgłębnika z centralnie usytuowaną fontanną. Sąsiadujące z nią kwatery ogrodowe obsadzono czerwonymi różami i funkiami. Przestrzeń wokół ozdobiono roślinami egzotycznymi w donicach, przenoszonymi tu każdego lata. Wśród znajdujących się tu okazów wyróżniają się okazałe daktylowce kanaryjskie, palmy kęsje, bananowce oraz figowce. Całość uzupełniają kolorowe, pachnące rabaty kwiatowo-ziołowe oraz donice z kwiatami. Ogród północny. Obecne geometryczne założenie powstało w miejscu ogrodu frutyfikującego, w którym król Jan III uprawiał drzewa owocowe, warzywa oraz zioła. W XVIII wieku zastąpiono go ogrodem o charakterze ozdobnym.
Jednym z zabytków zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie jest pomnik grobowy Stanisława Kostki Potockiego i jego żony Aleksandry z rodu Lubomirskich, nazwany czasem Mauzoleum Potockich. Fundatorem pomnika, wzniesionego na przedpolu pałacowym w latach 1834-1836, był syn Potockich, Aleksander, a projektantem znany architekt Henryk Marconi. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do subskrybowania kanału.